Aby krzaki pomidorów dobrze owocowały, musi być zachowana równowaga pomiędzy dostarczaniem im wapnia a potasu. Potas, aby nie żółkły liście pomidorów, nie obłamywały się grona i nie pękały pomidory na krzaku. Po drugie, pomidory to ogromna ilość potasu, więc dużo go potrzebują na etapie wzrostu. Wapń zapobiega suchej zgniliźnie wierzchołkowej. W jakich proporcjach? 0,7:1, czyli jeżeli dajemy 1 kg potasu, to musimy dać 0,7 kg wapnia. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli będziemy podawać tylko potas, to owoce będą pięknie rosły, ale przy braku wystarczającej ilości wapnia nastąpi opisana poniżej sucha zgnilizna wierzchołkowa. Jaka jest przyczyna zgnilizny wierzchołkowej pomidorów i jak się jej pozbyć? Odżywka wapniem pod korzeń powoduje, że system korzeniowy niesie go w pierwszej kolejności do stożka wzrostu, ponieważ jest to priorytet rośliny, gdyż głównym jej celem jest to, aby przedłużyć i wspomóc dalszy jej rozwój. Gdy go zasili, zaspokaja potrzeby liści. Dopiero w trzeciej kolejności zasilane są owoce. Z reguły dla nich już go nie starcza lub pozostało bardzo mało. Jednak one w czasie, gdy rosną, potrzebują go bardzo dużo, naprawdę w bardzo dużej ilości. Pępek pomidora jest to miejsce, gdzie rósł kwiatek. Wszystko zaczyna się w tym miejscu, na początku na zielonych pomidorach. Zmienia on kolor, ale w miarę jak rośnie, to piętno się powiększa. Dlatego nazwali go suchą zgnilizną wierzchołkową. Płód po prostu nie dostaje wystarczającej ilości wapnia i dlatego występuje to zachorowanie. Co zrobić, aby szybko uporać się z tym problemem? Musimy uzupełnić jego niedobór. Jak tego dokonać? Wiele osób pyta, czy można opryskać liście. Oczywiście, że można, a nawet trzeba. Jest to jeden z wariantów. Zaczynamy opryskiwać liście. Musimy wziąć 10 do 15 gram saletry wapniowej na 10 litrów wody. Niektóre osoby, aby przyspieszyć cały ten proces, zwiększały tę dawkę. To błąd. Dlatego zwracam Wam uwagę na dokładne proporcje. I co się dzieje? Porządnie opryskujemy liście, one szybko to przyjmują. Rośliny wchłaniają składniki pokarmowe poprzez liście dzięki dyfuzji. Niestety owoce nie mają tej możliwości, ponieważ mają cienką skórkę i nie mają takich porów, czyli szparek, przez które by to wchłaniały. I dlatego efektów dla płodów z tych opryskiwań niestety, ale nie będzie. Więc co my musimy zrobić? Opryskujemy i tym zaspokoiliśmy potrzeby zarówno stożka wzrostu, jak i wszystkich liści. One już mają tyle wapnia, ile tylko mogły przyjąć. Więcej nie dały rady. I dlatego system korzeniowy już im więcej podawać go nie będzie. I wówczas wszystko, co on podaje do góry, ominie je i pójdzie bezpośrednio w płody. Owoce zaczną go dostawać, ale aby miały go w wystarczającej ilości, musimy dostarczyć wapń pod każdy korzeń w proporcji 1 gram saletry wapniowej pod każdy krzak. Jak to zrobić? Jeśli jest upalna pogoda, to każdy dorosły krzak musimy podlać 5 litrami wody. A więc wlewamy do konewki 5 litrów wody, dodajemy 1 gram saletry wapniowej, dokładnie ją mieszamy i wlewamy pod krzak. Robimy to tyle razy, ile mamy krzaków. I wówczas ten 1 gram saletry od razu pójdzie w płody.